Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku kolejne cytaty złotoustego Dimy. Eksperci wróżą Rosji dotkliwe sankcje i utrzymanie ich po wojnie. Szef rosyjskiego banku VTB wzywa do całkowitego odejścia od SWIFT. Dotkliwe ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę wojskową. Kryzys personalny w Rosji osiągnął swój szczyt i nadal się pogłębia. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. To jest jedyny program w Polsce, w którym szczyty się pogłębiają, pamiętajcie. Myślę, że to jest dobra gra słów. No tak nagrałem, że szczyt się pogłębia. Nie zauważyłem. Patrz, to ze mną jest niedobrze. Słuchajcie, zanim przejdziemy do materiałów, gorąca prośba. Mamy akcję dzwoneczek, słuchajcie, sprawdziliśmy statystyki, okazuje się, że tylko niecałe 30% Was ma znaczek powiadomienia. Rozmawialiśmy ze specem od YouTube'a wczoraj i powiedział nam, że algorytmy od kwietnia troszeczkę filtrują treści. Jeżeli nie macie dzwoneczka, to jest szansa, że dużo popołudniowych filmów po prostu Wam się nie pojawia na monitorach, telefonach i ekranach, co też widać w odtworzeniach, że poranki się oglądają 2 razy mocniej niż popołudnia. Jeżeli chcecie sami wybierać sobie materiały, które chcecie obejrzeć, a nie zostawiać to algorytmowi, warto wcisnąć ten przycisk, aby mieć dostęp do wszystkich tych filmów, żeby one się wyświetlały, a sami podejmiecie decyzję, co Was interesuje. To jest jedno ogłoszenie. Drugie ogłoszenie, jutro w piątek o godzinie 17 będziemy sobie świętować i robimy wydanie na żywo Rok Kremlinki, właściwie rok odkąd ja z Pawłem się mniej więcej spotkaliśmy i zaczęliśmy współpracę, najpierw na Twitterze, później nasza ekonomii Rosji. Była miesięcznica, do tej pory cicho. Nasza pierwsza rocznica, tak. Powiemy, jak to mniej więcej powstawało, ale też powiemy o nowych rzeczach, odpowiemy na Wasze pytania, więc jeżeli macie czas, jutro o 17 będziemy na żywo i będziemy sobie z Wami rozmawiać. Gorąco zapraszamy. A teraz już oddaję głos Pawłowi i przejdźmy do paska. Tak, słuchajcie, przechodzimy do paska. Mamy złe informacje dla Rosjan. Jeżeli ktoś oglądał wczorajszego CEPA, to pamięta, co mówiłem na temat ropy. No i się sprawdziło, niestety, dla Rosjan. Czyli mamy korektę i spadki na Brent. Za moment również to się pojawi na Uralsie. Zobaczymy, jak to będzie głęboko. Na ten moment nie ma jakichś sprzyjających informacji wzrostowych, natomiast obawiam się, że ta korekta nie będzie zbyt głęboka, tak? No dlatego, że cały czas to napięcie na Bliskim Wschodzie pozostaje, no i tutaj zbyt mocne zejście no mogłoby być ryzykowne, tak? No bo coś mogłoby się wydarzyć i wtedy ktoś by został na tych shortach, natomiast myślę, że przez kilka dni te shorty mogą mieć tutaj zdecydowaną przewagę. I również złe informacje, jeżeli chodzi o rosyjskie waluty, bo tutaj widzimy, że wszystkie się umocniły, no jedynie tam ten yuan próbuje troszeczkę wrócić się poniżej 13, ale jak na razie jakiekolwiek ataki są nieskuteczne, widzimy natomiast na dolarze, no od kilku już miesięcy, tam Rosjanie podawali chyba od ilu, czy 8, czy 10 miesięcy najsłabszy rubel. Jak do tej pory mówiliśmy też, jakie są tego przyczyny. Tu mówicie, że pierwsza rocznica papierowa, być może, zobaczymy, do której my dojdziemy. Co jeszcze? To mniej więcej tyle. Jeżeli chodzi o gaz, to tutaj właśnie nie umieściłem. Mamy też spadki, słuchajcie. Mamy spadki i to o kilka procent, no wracamy do tych poziomów 30. Wracamy do poziomu 30, a teraz sobie przechodzimy już do krótkich informacji. Okej. Izba reprezentantów. Zaczynamy od dłuższych. Tak, krótka, dłuższa.
Tak, Izba Reprezentantów USA, Izba Niższa amerykańskiego parlamentu, opublikowała 3 odrębne ustawy mające pomóc Izraelowi, Ukrainie i sojusznikom w regionie Indo-Pacyfiku. Propozycja spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, która głosi 61 miliardów pomocy dla Ukrainy, 26 miliardów dolarów dla Izraela, 8 miliardów dolarów dla Tajwanu i regionu Indo-Pacyfiku. W sumie Izba Reprezentantów USA proponuje przeznaczyć na ten cel 95 miliardów dolarów. 4. planowana przez Amerykanów ustawa będzie obejmować tak zwane przywrócenie dobrobytu gospodarczego i szans dla Ukraińców, czyli ustawę o reparacjach, która umożliwi transfer skonfiskowanego rosyjskiego majątku na Ukrainę. Oczekuje się, że w sobotę Kongres USA będzie głosował w sprawie pomocy dla Ukrainy, czyli już blisko. Tak, mamy tutaj też wiele wypowiedzi ze strony amerykańskiej. Zaczniemy od Mike'a Johnsona, który powiedział, i to jest taka, myślę, że duża zmiana w jego retoryce, powiedział: jeśli Putin pokona Ukrainę, w następnej kolejności zaatakuje inne kraje, udzielenie śmiertelnej pomocy Ukrainie w tej chwili jest niezwykle ważne. Wolałbym wysłać kulę na Ukrainę niż amerykańskich chłopców. Tam zapowiedział, że amerykańskich żołnierzy nie przewiduje się wysłanie właśnie na Ukrainie. Jednocześnie Biden bardzo szybko poparł pakiety pomocowe dla Izraela i Ukrainy i wezwał Kongres do szybkiego przyjęcia. Ogłosił, że ustawy podpisze i że te ustawy dosyć szybko powinny przejść już w przyszłym tygodniu całą ścieżkę legislacyjną. Więc tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, Mike zaczyna gadać jak człowiek, napisał Rewan, wręcz amerykańscy krytycy dotychczasowi Mike'a stwierdzili, że go chyba ktoś podmienił, że zmienił całkowicie swoją narrację. My przechodzimy dalej. W Trump Tower odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem 45, obecnie byłym, Donaldem Trumpem. Tak, tu piszecie, że Mike'owi się pali pod stopami. No tak, pali się, bo wszyscy chcieli go odwoływać i... Teraz to już się wyżej pali. Tak, wyżej mu się pali, tak, w pewnej części, bo zobaczymy, bo być może go to uratuje, tak, być może go to uratuje i co ciekawe, być może go uratuje właśnie głosami demokratów, ale zobaczymy, jak to będzie. W jakim stopniu jest to jednak też zwycięstwo Trumpa, więc wydaje się, ponieważ no te jego pewne tutaj sugestie zostały w tych ustawach zawarte, czyli te kwestie pożyczek. Co prawda okazuje się, że te pożyczki będzie można anulować tak po kilku miesiącach. No i również się okazuje, że tym jak gdyby gwarantem też będą te zamrożone i będzie konfiskata tych prawdopodobnie zamrożonych aktywów rosyjskich, ale do tego przejdziemy, bo mamy też wypowiedź ze strony Europy. Natomiast tutaj mamy informacje z Polski, okazuje się z RMF24 tak podało, że polscy rolnicy wznowili protest na 2 punktach kontrolnych na granicy z Ukrainą. Tak, i tu teraz kolejna wiadomość, to co Zedek napisał, być może po części to jest jakaś prawda, gdyż od lutego 2022 roku Ukraina otrzymała od Zachodu prawie 84 miliardy dolarów pomocy finansowej, podało Ministerstwo Finansów Ukrainy, natomiast te deklaracje wydaje mi się, że one były większe i to część wpływała, część nie wpływała, ale teraz widzimy, że Europa się aktywizuje. Mieliśmy wczoraj tą informację o Holendrach, mieliśmy wcześniej o Francji. No, dzieje się troszeczkę ten paraliż w USA spowodował, że inne kraje zaczęły bardziej być żywiołowe w tym udzielaniu pomocy, bo tak troszeczkę byli ospali, wszyscy liczyli na te USA, a tu jednak no koniec końców może to będzie dobre. Tak, tutaj mamy też wypowiedzi ze strony Belgii i Czech, które proponują wprowadzenie
zupełnie nowego systemu sankcji Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej za szkodliwą działalność. A więc widzimy, że też się pojawiają coraz więcej takich głosów jastrzębich, jeżeli chodzi o Europę i to te mniejsze kraje, czego do tej pory nie było. Tak, no widzą, że większe Znaczy oprócz są ospałe, albo są, wiesz, spętane jakimiś korupcyjnymi powiązaniami. No w tych mniejszych może to jakoś tak szybciej jest możliwe przeorganizowanie tej polityki. Ukraina przygotowuje nowe ataki na obiekty wojskowe i przemysłowe na terytorium Rosji przy pomocy dronów, jednostek dywersyjnych, w których biorą udział Rosjanie, powiedział gubernator broni Kirill Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. To zapowiedział, a to po atakach zapowiedział tak naprawdę. Tak, po atakach tych udanych, będziemy o tym dzisiaj mówić, zapowiedział, że to nie jest koniec, że będą nowe i tutaj, żeby zirytować Rosjan, powiedział, że będą tam brali udział Rosjanie głównie w tych atakach, szczególnie tych dywersyjnych. No oczywiście to rezonowało w rosyjskich też mediach. Natomiast jeżeli jesteśmy przy rosyjskich mediach, okazuje się, że język rosyjski niemal całkowicie zniknie z telewizji na Ukrainie od 17 lipca, kiedy wejdzie w życie zapis ustawy o mediach. Tak powiedział Taras Kremin, komisarz do spraw ochrony języka państwowego na Ukrainie, a więc nie będzie można nadawać w języku rosyjskim. Okej, to też ciekawe rozwiązanie. Wszystkie amerykańskie propozycje wykorzystania ponad 260 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów na finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy naruszają prawo międzynarodowe, tak przynajmniej stwierdziła szefowa Europejskiego Banku Centralnego. Co ona tak naprawdę? No ona, wiesz co, od początku była taka, powiedzmy, sceptyczna wobec tego. No tutaj oczywiście, bo obawia się o te swoje rzeczy i tutaj cały Europejski Bank Centralny do tej pory się wypowiadał, że jest przeciwny, tak, w ogóle ruszaniu. On był przeciwny też przekazywaniu tych aktywów, tych dochodów z aktywów rosyjskich Ukrainie, ogólnie był przeciwny ruszaniu rosyjskich pieniędzy. Tak po prostu. Taka linia polityczna. Okay. Taką linię sobie przyjęli, tak akurat bardziej prorosyjską. Natomiast mamy raport Super Yacht Times. Okazuje się, że w 2023 sprzedaż nowych superjachtów, czyli statków o długości powyżej 30 metrów, spadła o 17%. Powodem były rosnące ceny, długie listy oczekujących oraz sankcje nałożone na rosyjskich miliarderów w związku z wojną na Ukrainie. Więc tam jeszcze są te rzeczy pokowidowe, tak, wchodzą w grę, natomiast no, te sankcje, jak widzimy, również dotykają przemysł jachtowy. Tak, więc dzieje się dużo. To był ostatni short, więc co? Pora na kubeczki. Tak. I teraz uwaga, wszyscy powinni się przygotowywać, gdyż zaczynamy kolejną serię dzisiaj kubeczków. Jeżeli ktoś nie widział, tu jestem ja, tu jest Gęś i tu jest Paweł, a teraz mamy styl chiński, więc resetujemy licznik, wszyscy znowu są w grze. Paweł, podaj pierwszy człon. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Bardzo ważne słowo ostatnio dla nas. No i okej. Przechodzimy do dłuższych informacji. Zaczniemy czymś lekkim od złotych ust Dimy. Dawno nie było go, więc w ramach wejścia dłuższe informacje i nowe wypowiedzi. W Rosji konieczne jest radykalne zwiększenie liczby zagranicznych agentów i zapewnienie im odpowiedzialności karnej. W sensie tu chyba chodziło o zwiększenie łapania ich, nie ściągania, bo to trochę brzmi nielogicznie. Tak stwierdził wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew.
Jego zdaniem w tym celu należy zmienić ustawę o kontroli działalności osób znajdujących się pod obcym wpływem. Tu Dima musi uważać, bo też może jest pod wpływem. Cytuję dalej. Na przykład ustanowienie odpowiedzialności karnej dla zagranicznych agentów i stopniowo zwiększać trzeba liczbę zagranicznych agentów do 1000. Dlaczego są tylko u nas tak żałosne setki agentów? W końcu są godni kandydaci. Zdecydowanie tak. Jednocześnie nazwał Stany Zjednoczone narodem konsekwentnym, gdyż od 1938 roku, kiedy uchwalono prawo takie podobne w Stanach Zjednoczonych, są oni niepojednani z wrogami swojego państwa. No i nawołuje, żeby byli tak jak Stany Zjednoczone i łapali tych zagranicznych agentów. Rosyjskie ustawodawstwo przewiduje już odpowiedzialność karną za zagranicznych agentów, zatem praca tych agentów bez wpisu do rejestru może skutkować zarówno sankcjami administracyjnymi, jak i karnymi. Maksymalna kara dla kierownictwa organizacji i mediów zagranicznych agentów w tym przypadku wynosi do 2 lat więzienia, a dla osób będących zagranicznymi agentami do 5. Za złośliwe uchylanie się od obowiązków, w tym brak oznakowania i raportowania, zagranicznym agentom również grożą sankcje karne. Czyli zagraniczny agent musi raportować i być oznakowany. Pojęcie zagranicznego agenta pojawiło się po raz pierwszy w ustawodawstwie rosyjskim dopiero w 2012 roku, więc wiele dekad po amerykańskim i początkowo dotyczyło wyłącznie organizacji pozarządowych prowadzących działalność polityczną. Natomiast ustawa się rozwijała, ustawa o mediach zagranicznych została przyjęta w 2017, w 2019 wprowadzono do niego nowelizację, zgodnie z którą status ten można nadać osobom fizycznym i prawnym, jeżeli rozpowszechniają lub uczestniczą w tworzeniu informacji z mediów zagranicznych i są finansowane z zagranicy. I to się tak będzie rozwijać. Dima mówi, że tylko są u nich setki, a on chciałby, żeby było 1000. W sensie chyba, żeby złapać 1000, ale nie wiem, co wy o tym sądzicie, Pawle? Wiesz co, no tutaj ktoś napisał, że Dima to agent 07. Ja się chyba z tym muszę zgodzić. Myślę, że przejdźmy może po jego, że tak powiem, złotych myślach do następnej informacji. Słuchajcie, to jest ciekawa informacja, bo my często powołujemy się na różnego rodzaju rosyjskich, i to najczęściej rosyjskich ekonomistów. No i tutaj mamy wypowiedź teraz pani Ekateriny Fediukowicz, która prognozuje dotkliwsze sankcje dla rosyjskiej gospodarki oraz ich utrzymanie po zakończeniu konfliktu. Co ona mówi? Mówi tak: Stany Zjednoczone i Unia Europejska nie zniosą sankcji nałożonych na Rosję nawet po zakończeniu specjalnej operacji. I tutaj kim ta pani jest? Jest to ekspertka Centrum Analitycznego Synergy University, laureatka nauk ekonomicznych, no i tam ma jeszcze kilka tytułów. Natomiast mówi, że może nas czekać, czyli Rosję, nowa żelazna kurtyna, ale nie z naszej strony, czyli rosyjskiej, ale ze strony Europy i USA. Jest zbyt wiele czynników politycznych. Moim zdaniem sankcje będą z nami jeszcze bardzo długo. Ekonomistka zasugerowała, że środki ograniczające możliwości eksportu rosyjskiej ropy i gazu zostaną zaostrzone, ale nie zostaną nałożone na Moskwę, ale na kraje importujące według niej. Ekspertka wyjaśnia, że takie środki już częściowo obowiązują Indie, które były do tej pory jednym z największych importerów ropy Federacji Rosyjskiej, a już z nich zrezygnowały, obawiając się konsekwencji. No tutaj wskazuje pewnie na tą ropę ESPO i Sokół, no i jest to prawda, my o tym mówiliśmy. Fediukowicz podkreśliła, że rosyjska gospodarka nie jest w żaden sposób w stanie
zapewnić sobie szeregu towarów niezbędnych dla przemysłu zbrojeniowego. Zdaniem ekonomistki odtworzenie niezbędnej produkcji praktycznie od zera w krótkim i w średnim okresie jest po prostu niemożliwe, a poza tym może być niewykonalne technologicznie i ekonomicznie. Ekspertka zauważa, że takie towary importowane są do kraju w drodze importu równoległego z pominięciem sankcji, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo wprowadzenia środków zapobiegających takiemu importowi komponentów nawet z zaprzyjaźnionych krajów. No i tutaj podaję te przykłady tych sankcji wtórnych na Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz na Chiny i nie wyklucza zwiększenia problemów z płatnościami nawet w ramach białych schematów importowych, czyli tych legalnych. I tutaj też wskazuje na Chiny, czyli to, co do tej pory obserwujemy, twierdzi, że się raczej pogłębi. Mówi, już obserwujemy opóźnienia lub odmowy w płatności za pośrednictwem chińskich banków i można przypuszczać, że problemów będzie tylko więcej. Ryzyko znacząco bowiem wzrasta, podsumowała ekonomistka. No i co o tym sądzisz? No, potwierdza się w sumie wszystko. Oglądała Kremlinkę. Tak, o czym mówimy od dłuższego czasu. Nie ma tam żadnych jakichś złotych myśli, których wcześniej nie dostrzegaliśmy, no ale no dobrze, ważne, znaczy, że wiesz, no to jest, co ona jak gdyby wybiega, twierdzi, że po zakończeniu nawet konfliktu, jakimś rodzaju niepokoju, no te sankcje zostaną utrzymane. Tu jak gdyby podejrzewam, że obawia się opisywać, jakby to wyglądało, natomiast no bardziej koncentruje się na tych skutkach ekonomicznych. No i to jest też ciekawe, że ona jak gdyby widzi bezskuteczność tworzenia tej autarki, tak, bo mówi, że to jest bez sensu, nie? I to jest trochę w opozycji jednak do propagandy, która mówi, i o tym będziemy pewnie w komentarzu którymś, zobaczymy czy dzisiaj, czy w przyszłym tygodniu, mówić na temat tej nowej strategii ekonomicznej Rosji. Tak, na najbliższe dekady. Tak. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy to, co teraz będzie głosowane w Stanach Zjednoczonych, ten podpunkt 4, zadośćuczynienie Ukrainie, że może sankcje będą trwały tak długo, aż Rosja, wiesz, nie spłaci tych szkód. No, takie są zapowiedzi, tak? Wiesz, G7 w zeszłym roku też to zapowiedziało. Jeżeli będą się trzymać, no to tego spłacania to będzie na dekady. No chyba, tak, ale wiesz co, myślę, że wiesz, elementem pokoju czy rozejmu ze strony Rosji będzie podnoszony, żeby znieść te zapisy, tak? Że na przykład wycofają się, oddadzą wszystko, ale już dajcie spokój z tą kasą, tak? Tak. Znaczy, wiesz co, czy się wycofają i oddadzą wszystko, ja w to wątpię. Bardziej niestety myślę na temat koreanizacji tego konfliktu w którymś momencie. I to zobaczymy, nawet ze strony ukraińskiej, tak, że takie chęci będą w którymś momencie. Czy ze strony rosyjskiej? Ja bym liczył ze strony rosyjskiej na różnego rodzaju czarne łabędzie ze względu na stan gospodarki. Tak. No i różne nieprzewidziane sytuacje, tak jak te powodzie. No o tym mówiłem właśnie. No, więc tak, przejdźmy dalej. Szef rosyjskiego banku VTB wzywa do wyłączenia całkowicie SWIFT-a w Rosji. Ten też ma pomysły. Międzynarodowy system płatniczy SWIFT, od którego odłączone są prawie wszystkie banki państwowe w Rosji, powinien zostać zabity. Tak powiedział w środę dyrektor generalny VTB Andrzej Kostin. Według niego, aby zdobyć suwerenność w sektorze finansowym, Rosja musi przejść na płatności cyfrowe. Nasi przeciwnicy również zmierzają w tym kierunku. SWIFT ogłosił, że wkrótce będzie także samodzielnie realizował płatności cyfrowe. Musimy jednak wyłączyć SWIFT w naszych kalkulacjach, musimy całkowicie od tego odejść i zaangażować w to także naszych przyjaciół, powiedział Kostin. W sensie nam urwało nogę, a teraz musimy wszystkich naszych przyjaciół nakłonić, aby sobie je sami poodcinali. Brzmi jak plan. W zeszłym tygodniu szef VTB, drugiego pod względem aktywów rosyjskiego banku państwowego, poskarżył się, że zagraniczne banki masowo blokują płatności na rzecz Federacji Rosyjskiej.
Odmowy bez wyjaśnienia stają się coraz częstsze, głównie ze strony instytucji kredytowych z przyjaznych jurysdykcji, stwierdził Costin. No i to jest to, o czym opowiadaliśmy, natomiast taka ciekawostka, w pierwszym roku wojny VTB poniosło rekordową w swojej historii stratę w wysokości 757 miliardów rubli. W zeszłym roku, gdzie mieliśmy tą akcję kredytów Ninja, bank wypracował zysk 432 miliardy rubli, ale pokryło to tylko nieco ponad połowę poniesionych strat w pierwszym roku. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten rok. Słuchajcie, a teraz przejdziemy do informacji, które są dotkliwe dla Rosjan, a którymi Ukraińcy się chwalą po dniu wczorajszym. Dotkliwe ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę wojskową. Mówiliśmy, że tutaj jest zapowiedziane, że będą kontynuowane. Dosyć ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o jeden z najważniejszych rosyjskich radarów, który okazał się, według filmików, które są zamieszczone w sieci, bezbronny. A o co chodzi? Zaczniemy od tego, że było wczoraj, dzisiaj w nocy i wczoraj było kilka ataków. Drony zaatakowały na przykład zakłady lotnicze Kazań-Gorbunow w Tatarstanie, które produkują i naprawiają samoloty wojskowe, w tym bombowce strategiczne Tu-22, Tu-160. Operację przeprowadził Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza się chyba nie popisała, bo widać było, że w zakład został trafiony dokładnie o godzinie 10. Mniej więcej w tym samym czasie lokalny kanał telegramowy Kazań maksymalnej prędkości poinformował, że w przedsiębiorstwie włączyła się syrena alarmowa i trwała ewakuacja pracowników. Podobne środki podjęto również w kazańskiej fabryce śmigłowców. Na ten moment jeszcze nie znamy rozmiaru strat, oczywiście strona rosyjska nie podaje. Natomiast mamy już pierwsze jakieś informacje na temat tego, o czym informowaliśmy wczoraj, czyli 17 kwietnia zostało zaatakowane lotnisko Jankoy. Ze wstępnych danych wynika, że użyto tutaj rakiet ATACMS. Mówi się nawet o 12 takich rakietach. Z takiego pierwszego prequela wynika, że zniszczono 3 wyrzutnie S-400, 1 radar S-400, 2 wyrzutnie S-300 oraz magazyn z pociskami. Tutaj się mówi o pociskach właśnie do systemów S-300, S-400. Ukraina również zaatakowała tego samego dnia 590. oddzielną jednostkę radiotechniczną stacjonującą w Mordowii. Tak podają i zarówno źródła rosyjskie, jak i ukraińskie. Co ciekawe, w przypadku Jankoy Rosjanie podali, że lotnisko zostało zaatakowane, region został odcięty, nikomu nie można było się zbliżać, nikomu nie można było wjeżdżać, no i nie podali nic na temat strat, a więc te straty podejrzewam, że są dosyć dotkliwe. Mówi się oficjalnie o 22 zaginionych. Tak, 18 rannych, 22 osoby zaginione. Ukraińcy podają nawet, że tych rannych po stronie w Jankoy było 80. Natomiast tutaj pewnie gdzieś jest pomiędzy. Natomiast to też ciekawe, jeżeli giną rosyjscy pracownicy czy żołnierze, to najczęściej dostają status zaginiony. Wiesz nie wiem, nie znaleźli ciała. Takich wybuchach. Ty mówiłeś, że przez godzinę wybuchy były cały czas. Tak, ponad godzinę, 6 pożarów tam na tym Jankoy. Tutaj niekoniecznie to były niezależne pożary, bo mogło być tak, że się coś od czegoś tam zapaliło. Natomiast ze zdjęć tych satelitarnych widać było takie 6 źródeł pożarów. Mieszkańcy lokalni mówili o eksplozjach trwających ponad godzinę. No więc tam pewnie te pociski, wybuchały, tak podejrzewam, z tych magazynów, tak? No bo tak godzinę to jednak jest długo. Tak. I nie mogli sobie poradzić, widać, z tymi pożarami. Też wiemy, że na pewno były w rejon karetki pogotowa, też śmigłowce takie ratunkowe właśnie do przewożenia rannych, a więc dosyć duży, taki jeden z większych. Ukraińcy bardzo dumni, było wystąpienie Zełańskiego, który pogratulował.
Natomiast to nie koniec, bo tego samego dnia, i to jest ciekawsza moim zdaniem wiadomość, okazuje się, że ta jednostka 590 w Mordowii została zaatakowana i ona została zaatakowana już drugi raz, natomiast tam znajduje się radar pozahoryzontalny 29B6 kontener w miejscowości Kowylkinie, zdolny do wykrywania celów w odległości nawet do 3000 km i na wysokości jakiejś takiej znacznej. Został zaatakowany przez drony ukraińskie, odrzutowe, te awionetki. Mieliśmy filmik, tylko okazuje się, że to było na rosyjskich telegramach ten filmik i Rosjanie dzisiaj rano odcięli końcówkę, bo widać było, że ta awionetka sobie, ten dron właśnie typu odrzutowego sobie tam leci. Dron typu odrzutowego? Awionetka. No, to śmigłowego, tak, chyba tak. No. Leci sobie i tak nic się nie dzieje i w którymś momencie po prostu uderza, słychać po prostu huk, widać kłęby dymu, a więc jakiś obiekt, nie wiemy czy to sam radar, czy może budynek znajdujący się obok, zatrzymał ten dron, prawdopodobnie były 2 drony, wszystko na to wskazuje. Natomiast Rosjanie twierdzą, że drony zostały zniszczone przez system przeciwlotniczy. Filmiki umieszczone w sieci pokazują, że to raczej naziemne konstrukcje strąciły te drony. I co ciekawe, atakując rosyjski system wczesnego ostrzegania, Ukraina, i tu są takie już na zachodnich mediach artykuły, że Ukraina mogła przekroczyć jedną z moskiewskich tak zwanych czerwonych linii, ponieważ ten radar kontener spełnia jeden z warunków decydujących o możliwości użycia broni nuklearnej. On był tą częścią systemu tych instalacji nuklearnych, i został uszkodzony lub nie wiemy tego w tym momencie, natomiast wiemy, że coś zostało uszkodzone. Rosjanie, tak jak mówię, twierdzą, że zestrzelili, natomiast może to skutkować tym, że jeżeli nastąpiła awaria, to doprowadzi to do zakłócenia działań reagowania sił nuklearnych. Swoją drogą, jeżeli ten główny radar, z którego Rosjanie byli tak dumni, jest w ogóle niechroniony, albo jest tak słabo chroniony, że taka awionetka może go uszkodzić, to ja nie wiem, co Rosjanie w takim razie chronią. Może tą czerwoną linią go obrysowali i myśleli, że to zadziała, a woda zmyła. Może, ale to bardzo powoli leciało, tak? Ludzie sobie tam oglądali, bo byli zaskoczeni, że to coś leci, bo tam najczęściej pewnie nic nie lata wokół tej bazy. Tutaj się wskazuje tak, że również uszkodzenie tego systemu uniemożliwia uzyskanie wiarygodnych informacji na temat wystrzelenia rakiet balistycznych, tak, a także użycia przez wroga broni nuklearnej lub innego rodzaju broni masowego rażenia, tak, przynajmniej upośledza, tak, bo nie wiem czy zupełnie. W 2019 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej twierdziło, że dzięki kontenerowi w Mordowii będzie w stanie śledzić starty samolotów pokładowych na Morzu Bałtyckim, Czarnym, Śródziemnym, a także starty statków wycieczkowych i hipersonicznych rakiet na cele rosyjskie. Jak widać, może śledzić, ale awionetki nie wyśledziło. Awionetki nie śledziło, tam nie było. Nie śledziło, wiesz, tak, nie było. Jakbyś pralkę kupił i chciałbyś, żeby piekła babeczki. Tak, nie ostrzegło ich, tak, że leci, tak. Nie? Więc tutaj tak, najciemniej pod latarią. Główny projektant stacji Michał Pietrow twierdził, że nie ma ona odpowiednika na świecie i jest w stanie wykryć samoloty te stealth, czyli te, które są ukrywają się niewykrywalne dla radarów, tak. Niewykrywalne dla radarów, wykrywalne, ale jak widzimy, z odległości 3000 km, jak widzimy, awionetki nie była w stanie wyśledzić, tak? A więc to tylko te samoloty, które nie da się wyśledzić, ten radar śledzi, a tych samoloty starszego typu, to nie da rady. Bo może co ciekawe, jest 3000 i dalej.
a nie tak, może właśnie za blisko wystartował, tak, Ukraińcy muszą przenieść, no nie można tak blisko, bo to jest nie fair, tak, wobec takich instalacji. Co ciekawe, jest to drugie uderzenie drona w ten rosyjski system. Wcześniej 11 kwietnia dron został zatrzymany przez budynek dowodzenia. No słuchajcie, no totalna kompromitacja, można powiedzieć, no rosyjskich systemów, tak, no bo tutaj się wydaje, że jednak radar wczesnego ostrzegania jednak powinien coś być po pierwsze chroniony, po drugie jednak powinien jakoś ostrzegać, że coś leci w stronę stacji, tak, a nie są w stanie wykryć drona. Również mamy informację z Woronerza, gdzie w pobliżu składów ropy wybuchł duży pożar. Pożar objął hangar z drewnem, obrabiarkami, zlokalizowany przy ulicy Nowosybirskiej. Okoliczne domy zostały również uszkodzone. Przed wybuchem pożaru naoczni świadkowie słyszeli głośną eksplozję około godziny 21:25 czasu lokalnego. Na opublikowanym w internecie materiale widać przebłyski światła, pomarańczowe kłęby dymu, a więc tu prawdopodobnie celem były składy ropy i trafili gdzieś obok, jeżeli chodzi o hangar z drewnem. Czyli intensywne 24 godziny, dopominacie się o mapę powodziową. Ja mam dla Was przygotowaną, ale dopiero teraz jest na to kolej. Kolejny dzień w Kurganie, bo akurat tam sobie aktualizuję mapę i słuchajcie, kolejny metr w górę. Kolejny metr w górę, więc od wczoraj, czekajcie, wczorajsza mapa 700, chyba jeszcze 800 była po drodze, no około metra znowu w górę, bo było wczoraj 800 coś, przedwczoraj 740, więc cały czas przybiera. Tu ktoś z Was napisał, że woda przedziera się przez wały osypane, to znaczy umocnione tymi workami z piachem. Natomiast powiem Wam jedno, bardzo mało w tym momencie jest informacji o sytuacji powodziowej. Nie wiem, Paweł, czy to dostrzegasz? Wiesz co, ja głównie śledzę na tym Ural 56, tam chyba są najbardziej, ale oni faktycznie tak... zaczynają milczeć, a jak trochę w niektórych wypadkach milczą i zaczynają te takie informacje pozytywne, czyli że spada i pokazują, gdzie spada, a tam, gdzie miało rosnąć, to najczęściej jest dosyć mało informacji. Wiemy, że w tym momencie znowuż Sakmara, tak, to w pobliżu Orenburga, tam mamy sytuację też taką krytyczną, no bo okazuje się, że oni już w godzinach mierzą i w centymetrach i tam jest przekroczony ten stan i tam liczą, że w końcu to zwolni, ale na ten moment jeszcze nie zwalnia, tak, a więc no w wielu miejscach w regionie, tak, sytuacja jest zła. I teraz co ciekawe, od dzisiaj zapowiadane są upały. A czyli więc będzie topnieć. Będzie to wszystko jeszcze topnieć. Ale z drugiej strony też parować. Będzie parować. Tutaj jakiś specjalista by się, tak, bo tam temperatura ma wzrosnąć nawet o 10 stopni. Mają być upały, znaczy upały jak na te regiony, temperatura tam przekraczająca 20 stopni, nie? Natomiast no to w tym momencie prawdopodobnie w wielu miejscach jeszcze spowoduje większe topnienie tych zalegającego śniegu i tej kry. Natomiast z drugiej strony będzie pewnie gdzieś wysuszać. Być może też są zapowiadane jakieś burze. No nie wiem jak się to będzie rozwijać, ja nie jestem tutaj meteorologiem. Będziemy starali się te mapki wrzucać, tutaj mamy 740, 880, teraz jest 972, więc... Tak, mówię, chyba najdłuższa sytuacja jest z tym właśnie w tej rzece w Sakmar koło Tatar Kargaly, gdzie mamy właśnie wzrost taki o 40 centymetrów, tak, i tam mamy przekroczony dosyć mocno ten stan. My tam widzimy zalewane właśnie domy, samochody i tak dalej, a więc kolejne, tak. Tak, no i na koniec wiadomość, która była okładkową, ale spadła, bo radary i wybuchy. Kryzys personalny w Rosji osiągnął swój szczyt i nadal się pogłębia. Podaż kadr w pierwszym kwartale spadł do najniższego poziomu w całej historii obserwacji rosyjskich.
Od 1998 roku Bank Centralny co miesiąc przeprowadza ankietę na temat oceny bieżącej sytuacji i oczekiwań i od 1998 roku nie było tak źle. Monitoring wykazał, że najbardziej dotkliwe braki kadrowe nadal występują w przedsiębiorstwach produkcyjnych wytwarzających produkty na cele inwestycyjne i konsumenckie. Wcześniej Bank Centralny pisał, że największe zapotrzebowanie na pracowników pojawiło się w obszarach IT, produkcji, a także w obszarach o dużym udziale specjalności robotniczych. Transporcie, ładunków, budownictwie i rolnictwie, czyli dokładnie wszystkie te elementy, o których mówimy, że Rosjanie mają problem, chcą przechodzić na nowe systemy IT na przykład, tam nie ma po prostu ludzi, żeby to robić. W drugim kwartale przedsiębiorstwa głównych sektorów gospodarki za linią Kremla ogłaszają, że planują zwiększyć liczbę pracowników. Bank Centralny podał takie wyniki badań. Pytanie, skąd wezmą tych ludzi? W gospodarce nie ma już wolnych rąk. Bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie, a popyt na pracę, zatrudnienie plus wolne miejsca pracy dogonił podaż, siłę roboczą. Ludzie to rozumieją. Badania Lewady wykazało, że nigdy wcześniej nie czuli się tak bezpiecznie w swojej pracy. Oczekiwania dotyczące zwolnień, opóźnień lub obniżek wynagrodzeń są najniższe w historii. Mamy więc paradoks. Ludzie w Rosji mogą teraz rzeczywiście się czuć w tym momencie, że wojna pomaga. Niedobór pracowników jest kluczowym problemem gospodarki, spowalniającym jej rozwój, a jednocześnie nie mającym szybkiego rozwiązania. Niedobór zasobów pracy pozostaje głównym ograniczeniem wzrostu produkcji towarów i usług. Uskarżył się Bank Centralny. Brak personelu to problem numer 1 rosyjskiej gospodarki, zauważają analitycy MAI. Powody: wzrost armii, wzrost liczby miejsc pracy w kompleksie wojskowo-przemysłowym, demografia, wyjazdy ludności z kraju. Czynniki są te trwałe i jasne jest, że sytuacja się będzie tylko pogarszać. Ten hamulec już działa, niedobór wykwalifikowanych pracowników ogranicza działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, pisze Bank Centralny. Ze względu na znaczne niedobory kadrowe wiele przedsiębiorstw jest zmuszonych albo ograniczyć wzrost wolumenów produkcji, albo motywować pracowników do pracy w nadgodzinach. Wynika z monitoringu, no i to na dłuższą metę, dobrze wszyscy wiedzą, jest nie do utrzymania. Nie da się wzrostu taką pracą ponad siły. Tak, no tutaj wiesz co, tak naprawdę tą lukę popytową w tym momencie tworzy ta sytuacja, czyli ta luka produktowa, czyli to, co teraz obserwujemy. Widzimy, że w pierwszym kwartale, tak mamy według nowego raportu Banku Centralnego, luka się utrzymuje. Napędzona jest oczywiście w pierwszym kwartale przez co? No przez rząd i zamówienia rządowe, więc ja mówiłem, że Bank Centralny będzie starał się zamykać, a rząd będzie tworzył tą lukę, czyli dosypując jak gdyby tutaj popyt na co? No wiadomo na co, tak? Na rakiety, pociski, a nie ma możliwości dogonienia, czyli tutaj nie może się to realne PKB wyrównać z potencjalnym właśnie ze względu na braki przede wszystkim personelu. No nie ma takiej możliwości, żeby rósł produkt krajowy brutto w długim terminie wyżej niż możliwości kraju. No i to właśnie mamy do czynienia. Tutaj cudów nie ma, no i to się zakończy w którymś momencie jakąś tragedią, tak? No i tu wszyscy nie wiedzą, czy to pójdzie właśnie w stronę inflacji, bo najczęściej, jeżeli ta luka się utrzymuje dosyć długo, no to grozi danemu krajowi podwyższona inflacja, tudzież nawet hiperinflacja. No i tu Bank Centralny próbuje przed tym ratować, no ale pamiętajmy, ratowanie oznacza zmniejszenie popytu. No a jak zmniejszyć popyt, jak prowadzimy konflikt, tak? No to trochę jest sprzeczne cele, mówiłem, i trudne do zrealizowania bez skończenia tego konfliktu. Natomiast jeżeli chcecie obserwować, jak to będzie pięknie płynąć w przyszłości, to warto zasubskrybować nasz kanał, gdyż codziennie
publikujemy te informacje i będziemy krok po kroku raportować Wam wszystko. Wychodzi na to, że teraz bym musiał podać drugi człon hasła i będziemy powoli kończyć, gdyż znowu się rozkręciliśmy za mocno. Ja sobie przygotuję. Ja już Ci napisałem. Drugi człon hasła, kliknij proszę. O, bardzo też ładnie. Bardzo ładnie, dziękujemy serdecznie, do zobaczenia po południu. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. I teraz co, czekamy oboje, aż ten drugi kliknie. No to ja kliknę. Nie, ja kliknąłem. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się, cześć.